W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasz pomysł na spędzenie urlopu we Włoszech w towarzystwie najlepszej włoskiej motoryzacji, kawy i jedzenia. Motor Valley to kraina pasji i historii najważniejszych włoskich marek samochodów, takich jak Ferrari, Pagani czy Maserati, którym będziemy podróżować po miejscach, które musicie zobaczyć. Naszą przewodniczką, która pokaże nam Motor Valley, jest Karolina Szulęcka, dyrektor marketingu Ferrari Katowice. A pierwszym punktem będzie serce doliny, o które zapytamy Karolinę. Karolina, gdzie nas zabierasz? Słuchajcie, po raz pierwszy odnajduję się w roli przewodnika. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, ale zabieram Was w wyjątkowe miejsce w regionie Emilia-Romagna. Tak jak w każdym samochodzie, sercem samochodu jest jego silnik, tak sercem doliny i okolicy, w której tutaj jesteśmy, jest fabryka Ferrari. Pięknie, Tada! czyli pierwszy raz będzie mi dane zobaczyć po prostu miejsce, które znam od tak dawna, a wstyd się przyznać, nigdy tu nie byłem. A jak to mówią, szept w dziurawych butach chodzi, więc wiesz, czasami tak po prostu bywa. Ja pierwszy raz przyjechałam do fabryki Ferrari 10 lat temu, ponad 10 lat temu, jak zaczynałam pracować na szkolenie i słuchajcie, zrobiło to na mnie takie wrażenie i polecam każdej osobie, która kocha motoryzację, aby umówić się na tak zwany factory tour. Czy Jak mam gęsią ja skórkę... Cię muszę przerwać, bo ja też mam gęsią skórkę. Czy to jest Fiorano? Tor Fiorano to prywatny tor wyścigowy Ferrari, który został stworzony do testowania nowych aut i dostosowywania ich do wyścigów. Znajduje się w pobliżu włoskiego miasta Maranello, ma 3021 metrów długości i posiada wiele różnorodnych zakrętów i łuków. Jadąc do fabryki lub Muzeum Samochodów Ferrari, nie zapomnijcie się zatrzymać i sprawdzić, czy aktualnie nie trwają testy. Karolina, dotarliśmy pod słynną bramę, bodaj najsłynniejszą bramę w motoryzacji, w całym świecie motoryzacji. Czy zwykły śmiertelnik może w ogóle tam tę bramę przekroczyć i czego może tam szukać? Tak, słuchajcie, oczywiście jest taka możliwość. Fabryka Ferrari organizuje coś takiego jak Factory Tour. Żeby umówić się na takie zwiedzanie, bo oczywiście trzeba to zrobić z wyprzedzeniem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na... Tak, to się dzieje cały czas. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Ferrari i oczywiście jest możliwość zwiedzenia, zobaczenia jak to wygląda od środka. Dla klientów, dla osób, które posiadają samochody marki Ferrari, każdy dealer może też zorganizować taką wycieczkę, taki wyjazd i zwiedzanie fabryki. On różni się tym od tego dla, tak jak nazwałeś, zwykłych śmiertelników tym, że można wejść już do środka każdego departamentu i faktycznie zobaczyć z bliska samochody na każdym etapie procesu produkcji. Okej. I jeżeli dobrze pamiętam, możliwa jest też wydawka właśnie też tutaj w fabryce, tak? Można zorganizować coś takiego jak oficjalne wydanie w fabryce Ferrari. To polega na tym, że przyjeżdżamy tutaj z klientem, oczywiście organizujemy lunch, oczywiście organizujemy kolację, to są te rzeczy dodatkowe, które jednak we Włoszech są równie ważne. Natomiast takim crème de la crème jest odbiór samochodu, który odbywa się po tamtej stronie bramy, w specjalnie przygotowanym, przepięknym pokoju do wydań. A później myślę, że równie ważnym momentem jest przejazd właśnie przez tą historyczną bramę fabryki Ferrari. Super. I zdjęcie. Jest zdjęcie pamiątkowe. Tak. Myślę, że to jest taki must have. Za każdym razem jak klienci wyjeżdżają z tej bramy, to mają zdjęcie pamiątkowe i bardzo często ono się pojawia w albumach rodzinnych. Dobra, chodźmy dalej oglądać, a tutaj cały czas jakieś samochody jeżdżą. A ten duży budynek to jest siedziba Scuderia Ferrari, tak? Jak zresztą chyba widać Tak. na załączonym logo. Tak. Czyli tutaj, słuchajcie, cały motorsport dzieje Ferrari. się. Dokładnie. Ale teraz jeszcze idziemy do jednego ciekawego miejsca, które Okej. myślę, że każdy fan marki Ferrari powinien odwiedzić, Czyli? czyli sklep Ferrari. Oczywiście. Po wizycie w fabryce Ferrari, jak amen w pacierzu, jest wizyta w Ristorante Montana. Świetne jedzenie, pyszne składniki, a co równie ważne, samochody marki Ferrari zaparkowane przy wejściu na parkingu. Miejsce zdecydowanie nieprzypadkowe. Jak uda nam się nagrać coś w środku, to zobaczycie, że tutaj po prostu, no to jest właśnie jedna z tych restauracji, które po prostu należy odwiedzić po wizycie w fabryce. I jak daleko jesteśmy? Jakiś kilometr? Tak, Maksymalnie. maksymalnie. Od toru Fiorano, od fabryki może 2. Tylko tak jak wspominała Karolina, rezerwacja dużo wcześniej Tak, i wtedy z po tygodniowym prostu... wyprzedzeniem dla spokojności, żeby móc tutaj zjeść. A teraz może już po prostu dość gadania i zabierzmy się za to, co jest najprzyjemniejsze, czyli za jedzenie.
Pamiętacie, jak mówiłam na temat możliwości wydania samochodów w fabryce Ferrari? Tak się magicznie złożyło, że dzisiaj podczas wizyty w Ristorante Montana spotkaliśmy Macieja, który Było to w wydawał... ogóle planowane. I nie było to planowane, dokładnie, więc to jest w ogóle super niespodzianka. Maciej dzisiaj wydawał samochód. Maciej? Tak, mieliśmy okazję wydać w fabryce Ferrari 812 GTS naszemu klientowi. No i jakie jest lepsze miejsce do odebrania swojego wymarzonego, wyspecyfikowanego Ferrari niż właśnie Maranello, który jest w samym sercu Motor Valley, czyli doliny, w której mamy kilku ważnych producentów supersportowych samochodów, a patroni tych marek są tutaj uwiecznieni na tej fotografii, więc mamy Enzo Ferrariego, Adolfo Orsi, czyli człowieka, do którego należało kiedyś Maserati, Horacio Pagani, Ferruccio Lamborghini i Alejandro de Tomaso. Więc pozdrawiamy serdecznie z Motor Valley. Maranello Collection. Jeśli szukacie czegoś takiego jak memorabilia, pozycje książkowe, słuchajcie, nie widziałem nigdy miejsca, gdzie byłoby tyle książek wyłącznie o motoryzacji. Po prostu wow. Nie mam nic do dodania. Michał, pokaż trochę tutaj przebitek, bo no po prostu trzeba tu przyjść i tyle. I coś sobie kupić. Tak jak obiecałam, dzień zaczynamy od prawdziwej włoskiej kawy. I nie można się obyć oczywiście bez cornetto. Dzień zaczynamy od pysznej kawy, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mam nadzieję, że tak będzie, skończymy go spotykając się, przecinając się z Mille Miglia, więc no, szykuje się piękny dzień, tak? W Motor Valley. La Dolce Vita. Karo, według nawigacji za minutę dojeżdżamy do kolejnej z siedzib marek reprezentowanych w Polsce przez Grupę Pietrzak. Natomiast zanim tam dojedziemy, jeszcze szybkie pytanie, jak Ci się podróżuje mniejszym SUV w Maserati? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim to bardzo wygodnie, bo to auto jest bardzo komfortowe. Po drugie czuję się bezpiecznie, bo jednak tak jak w SUV-ie siedzę trochę wyżej, lepiej trochę widać. Trzecia rzecz, która jest ważna i o której w sumie wspomniałeś, to jest mniejszy SUV, co oznacza, że zwłaszcza we Włoszech i w wąskich drogach lepiej się nim jedzie, a przede wszystkim parkuje. No i fajne jest to, że on jest po prostu ładnie wykonany w środku, więc miło się na to patrzy od środka. są w porządku, prawda? Tak, tak, jak Nie masz najbardziej. kompas teraz, masz tutaj elektroniczny wyświetlacz zamiast zegara klasycznego i możesz sobie na przykład włączyć kompas. Kompas wskazuje nam, słuchajcie, że za minutę będziemy... Gdzie my będziemy? Ja To już jest- widzę. Ty już widzisz, ja już też widzę. Byliśmy tutaj rok temu, ale to jest miejsce, które zawsze warto odwiedzić i na pewno warto je dodać do mapy punktów po prostu, do listy punktów, które koniecznie trzeba odwiedzić, odwiedzając Emilię-Romanię i Motor Valley. Słuchajcie, Pagani i Tys. Za nami kolejne 25 w porywach 30 minut jazdy. No i mniej więcej tyle potrzeba, żeby dojechać spod siedziby Pagani pod kolejną siedzibę kolejnego z wielkich graczy z Motor Valley. Z szybką przerwą na espresso. O, była szybko przerwa na espresso, dokładnie. Słuchajcie, no co, jesteśmy w Santa Agata Polonese, czyli jesteśmy pod Lamborghini. Trwa właśnie sesja zdjęciowa najnowszych modeli marki Revuelto oraz... Czy to był traktor Lamborghini, nie wiem, ale był bardzo głośny. Revuelto oraz Huracana Sterrato. Także jak zwykle po prostu w Motor Valley dzieje się dużo rzeczy. Pod każdą z siedzib po prostu można zobaczyć dużo ciekawych samochodów. No i właśnie po to tutaj jesteśmy. Nasza przewodniczka Karolina przywiozła nas tym oto Maserati Grecale pod siedzibę Maserati. Tak, Maserati to kolejny bardzo ważny punkt na mapie każdego motoryzacyjnego podróżnika. My byliśmy z Andrzejem na krótkim spotkaniu, podczas którego widzieliśmy Maserati Folgore. Folgore robi wrażenie i już podobno niedługo pierwsze egzemplarze trafią do klientów, także trzeba będzie wypatrywać. Także w Maserati Będzie Pietrzak szybko, będzie szybko i będzie elektrycznie. A teraz? teraz- Jaki kierunek kolejny? a teraz jedziemy coś zjeść, chodźcie.
Karolina, wielkie dzięki za oprowadzenie nas po Motor Valley. To była naprawdę wielka przygoda. Właściwie to powiem tak, mam niedosyt, bo na pewno chcę tu wrócić. Dosłuchałaś po prostu w zwiedzaniu Motor Valley. Nie da się w 2 dni zobaczyć wszystkiego, więc na pewno wracam i będę oglądał różne zakamarki. Słuchajcie, to była przygoda, ale przede wszystkim dla mnie przyjemność, że mogłam Wam pokazać te miejsca. I bardzo się cieszę, że akurat możemy zakończyć tą naszą wycieczkę w trakcie Mille Miglia. Ja mam generalnie gęsią skórkę, bo kocham rajdy i jest wspaniale, że możemy to zakończyć właśnie tu i teraz. Ja powiem tak, słuchajcie, do Motor Valley zawsze warto przyjechać. O każdej porze roku jest pięknie, ale w połowie czerwca szczególnie warto przyjechać, żeby zobaczyć najpiękniejszy rajd na świecie, Mille Miglia. Zwłaszcza, że w trakcie tego rajdu jest z roku na rok coraz więcej polskich ekip, którą zresztą właśnie przed chwilą je pożegnaliśmy i pojechały dalej. Dzięki. Na koniec taki jeszcze jeden drobny smaczek, bardzo drobny. Za mną stoi 25 samochodów marki Pagani. Dzieje się tu event w ramach obchodów 25-lecia marki. Samochody, które normalnie stoją w muzeum. Tutaj możecie zobaczyć, będzie link do filmu nagranego w muzeum, więc możecie zobaczyć trochę więcej o tych samochodach, które za mną stoją. Natomiast za chwilę tutaj dołączą klienci, którzy właśnie objeżdżają Włochy w ramach eventu Pagani Raduno. Więc będzie tutaj prawdopodobnie jedno z największych zgrupowań samochodów tej marki, około 50 aut. Słuchajcie,